są bardzo piękne, bardzo fajne nasiona. Jest dużo legend też o tym kwiecie. I smaczne, te nasiona są bardzo smaczne. Jeśli je się je na surowo, także się je jako pieczone, marynowane czy kiszone. Jadłem je dużo razy. Chcę o tym nakręcić. Chcę tam wejść, nakręcić, ale musimy znaleźć jakiś akces do tego. Jak znajdziemy miejsce, żeby tam było można wejść, spróbujemy coś zrobić. O tym to już mówiłem, to jest to, czego nie lubię. Reklama energetyka wszędzie. Booster, Delicious, Power, Class. Popatrzcie na to. To jest wszędzie. I to jest dozwolone, ale to jest wszędzie, w każdym miejscu. Schodzimy tu do tych badyli, czyli do tych kwiatków. Bardzo fajnych kwiatków, o których jest dużo legend. Rosną w wodzie, no rosną w wodzie tak jak ryż, niekiedy po samej górze w wodzie. Careful, this dangerous. No. O, ten badyl też jest nieprzyjemny, mi tu pokazuje hak, że ma bardzo, bardzo ostre kolce. No i idziemy sobie obejrzeć te kwiatki. Ten mi tam zdjęcia robi. Dobra, oglądamy. Kwiatki jako kwiatki są piękne. Tu w tym są potem nasiona. Popatrzcie się, jaki ten kwiat jest piękny. Czy on nie jest cudowny? Cudo. Jest coś pięknego. Ale tam jest woda. Ja potrzebuję się dorwać do dużego kwiata, uschniętego już, który już nie jest świeży, no bo z uschniętego wyciąga się te nasionka. A tu jest badylownia. Więc jak ja mam tą badylownię ominąć? No i nie chcę się też wyciapać za dużo, a chcę pokazać z bliska jeszcze, jak te kwiaty wyglądają. Dobra, no to nie mamy wyjścia, musimy tam wejść w tą badylownię. Idziemy po tej wodzie, pakowaliśmy się w to. A jeszcze widziałem, że oni te łodygi też wycinają z jakiegoś tam powodu. Czy ten kwiat nie jest piękny? No coś pięknego. Idę tam, nie wiem, czy mnie tam zaatakuje, czy coś mnie nie zaatakuje, czy mnie wciągnie błoto do środka. Bo chcę pokazać jeszcze największe kwiaty. O. I tam już takie wyschnięte nasiona. Super. I właśnie do tych wyschniętych chciałem się dorwać. To na razie mi się papcie O, tutaj fajnie widać, widzicie? Tu fajnie widać. Te nasionka wyschły. Teraz je wysypię sobie na rękę. Jak to przewrócę. Popatrzcie się, jak to działa. Ułamałem, a to się nie chce wysypać. I te nasionka są takie groszki inside. Gonią, ale nie wysypują się. No coś pięknie to natura wykonała, ale ja chcę zielone, więc muszę iść do tego bagna. A jak mi w tym bagnie wpadnie ta kamera, to już będę miał po niej. Już nie mówię, że mnie coś zeżre tu. I tu jest ten kwiatek z tymi nasionkami już takimi. I to urywam i wychodzę, bo nie chcę tu popływać. Huck, you go swim? No, Why? I bought his leg. Now check he scam in the in the lotus. Check scam in lotus flower, okay? Yeah, this lotus flower. Okay. Now he eat. Yeah, wow. Big farm. Check he come to visit with me. Yes. Nice, yeah, check, eh? Prawda? Yeah. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy. Witam z maczetą po zdrowie. Dzisiaj będzie o kwiatuszku. Ładnym kwiatuszku, egzotycznym, takim bardzo, bardzo znanym w Azji, używanym w religii, używanym do spożywania, ale co ciekawsze też robią z tego materiał. Będzie to kwiatek lotos. Jest to bardzo ładny kwiatek. Bardzo mi się podoba.
Liście mają średnicy 60 cm, układają się tak fajnie równo nad wodą. I jak one leżą nad tą wodą, po górze one są takie woskowane jakby. I wtedy spływa z tego wszystek brud. Czyściutko, że ten liść jest zawsze czyściutki. Kwiaty mają średnicę 20-30 cm. O, tak żem przeczytał, ale ja takich nie spotkałem. Ja spotkałem mniejsze, w granicach 15 cm. Nie wszędzie porobiłem wideo z tego, ale spotkałem takie no różne. No i z tych kwiatów wybiera się nasionka i je. Dalej, kuchnia. Kwiat lotosu używa się w daniach w Azji. Z płatków robi się herbatę i przekąski. Kosmetyki, kremy nawilżające. Buddyzm i hinduizm. W religii kwiat lotosu symbolizuje czystość ciała, mowy i umysłu. Unosząc się ponad błotem codziennych przewiązań i trudności. No tak żem to wyczytał, dlatego w tej religii jest szanowany. Co dalej? Zobaczymy. Prawdziwa nazwa kwiatu lotosu, mam to powiedzieć? Nelumbo nucifera. Ja to napiszę, bo tak jak ja to powiedziałem, to nie wiem, co to z tego wyjdzie. Ale najbardziej, co mnie w tym interesuje, czego nie widziałem jeszcze, ale widziałem w innych roślinach, że z włókien lotosu robi się ubrania. Tak jak z włókien na przykład bambusa, pokrzywy, lnu oraz innych roślin. Materiał z lotosa nazywa się Lotus Sink. Tak jak byłem kiedyś w stolicy, w Pompenie, był Sink Island i tam było wszędzie robione z tych takich gąsienic. Też to pletli i ładne to było. I ładny materiał świecący. Bardzo rzadki materiał i mało dostępny, ponieważ jest bardzo czasochłonny i wykonywany ręcznie. I wykonuje się ten materiał w Wietnamie, Birmie, w Kambodży oraz w różnych krajach. Dalej poczytam, co tam ciekawego o tym, a później wam pokażę film. Co do tego materiału, jest to trudne do wykonania, dlatego jest ten materiał bardzo mało popularny. Nie jest taki elastyczny jak inny materiał. Jest robiony ręcznie, ale do dzisiaj są z tego sprzedawane chusty, inne rzeczy. Jest trudny do wykonania, dlatego go nie ma tak dużo. Ale mnie interesuje i będę chciał zobaczyć, bo tego materiału jeszcze nie widziałem. Jest lekki, przewiewny i sprawdza się właśnie tutaj w tym klimacie. Także to mnie bardzo ciekawi, bo jeszcze tego materiału nie widziałem. Widziałem inne materiały. Lubię materiały z naturalnych rzeczy wykonane, tak jak bawełna, czy z włókien pokrzyw, czy z włókien bambusa, czy z tych gąsienic, zawsze zapominam, jak one się nazywają. Nie lubię syntetyków, dlatego to mnie ciekawi, będę chciał to zobaczyć. Gdzie ten lotos rośnie? No rośnie to on wszędzie, tu w Azji, ale rośnie także w Australii, w dużo krajach rośnie. Jest ładny, ten kwiat naprawdę jest ładny. Ale co jeszcze do tego lotosu, to te nasionka. Te nasionka się wyciąga, one są duże, one są wielkości, kurde, jakby powiedzmy, no czereśni, tylko takie bardziej splaszczone, może trochę mniejsze, może troszkę mniejsze jak czereśnia, jakaś fasoleczka. Ściąga się z tego skorupkę i zjada się te nasionko. Jest to smaczne, nie umiem tego porównać, czy to tak jakby groch smakował, czy jak słonecznik, czy jak orzeszek, jakiś miękki orzeszek. Ale można go jeść, bez przerwy go można dziubać, fajnie smakuje. Zielony, jak on już dojrzeje, to on już jest później na co inne przerabiane, na olejki, na inne rzeczy. Będziecie to widzieli na filmach, ale sprzedają go na mieście, można go kupić sobie na mieście, tak zjeść. Ja jak byłem na tej farmie tego lotosu, tam jak przejeżdżałem, to tam obok mieszkali właściciele i powiedzieli, że mogę wejść sfotografować i kilka sobie urwać. Urwałem, zjadłem, ale też je kupowałem w różnych miejscach lub zrywałem w różnych miejscach, jak byłem na wycieczkach, gdziekolwiek to rosły, no to sobie tam zawsze zerwałem. Dobra, tyle mojego gadania, resztę będą filmy.
Właściwości zdrowotne kwiatu lotosu. Uspokaja, redukuje stres, wspiera układ krążenia, chroni komórki przed starzeniem, pomaga w walce z bezsennością i dolegliwościami żołądkowymi, reguluje ciśnienie, wspiera serce, łagodzi ból. Olejki z lotosu poprawiają elastyczność skóry. Herbata z niebieskiego lotosu wspomaga spokojny sen.